Azalia wypuszcza kiście jaskrawych kwiatów na tle połyskujących ciemnozielonych liści. Ta niezwykle dekoracyjna roślina będzie tematem dzisiejszego odcinka programu Dom Pełen Kwiatów. Zapraszam! Azalie pochodzą z chłodnych i wilgotnych górskich lasów Azji Wschodniej. Zachwycają mnogością kwiatów, pojedynczych lub pełnych, w kolorze białym, różowym, fioletowym, czerwonym czy łososiowym, które w przypadku odmian uprawianych jako rośliny domowe rozwijają się między listopadem a kwietniem. Najczęściej w domach uprawiamy azalię indyjską. Azalia indyjska ma formę krzewu, dorastającego do 50-60 cm wysokości. Czasami możemy ją spotkać również w formie szczepionego drzewka. Liście tej rośliny utrzymują się cały rok, w przeciwieństwie do niektórych gatunków ogrodowych, i są gęsto rozmieszczone na gałązkach. Podczas wybierania tej rośliny w sklepie zwróćmy uwagę, czy kwiaty nie są przywiędnięte. Najlepiej, gdy są one dopiero w fazie pąków. Później ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie tego, co przekwitło. Aby jak najdłużej zachować dekoracyjny wygląd rośliny, należy dbać o stałą wilgotność podłoża i ustawić azalię w możliwie chłodnym miejscu. O ile to możliwe, ustawmy azalię tam, gdzie jest jasno, ale gdzie temperatura nie przekracza 15 stopni Celsjusza. Azalie są dość wrażliwe. W cieple kwiaty bardzo szybko przekwitają, a liście opadają. Jednak chcemy się nimi cieszyć właśnie w naszych ciepłych domach. Jaka jest zatem rada? Po zakupie kwitnącej azalii nie wstawiajmy jej od razu do ogrzewanego pomieszczenia, lecz powoli przyzwyczajajmy ją do wyższej temperatury. Postawmy ją na początku w najchłodniejszym miejscu naszego mieszkania. Chłodna klatka schodowa jest dobrym miejscem do aklimatyzacji tych roślin. W przypadku azalii, oprócz stałej wilgotności podłoża, powinniśmy jeszcze zadbać o utrzymanie wysokiej wilgotności powietrza. Ale liście opryskujemy tylko do fazy pąkowania, aby nie pojawiły się plamy na kwiatach. Azalie należą do rodziny roślin wrzosowatych, wymagają więc kwaśnego podłoża. W okresie wzrostu i kwitnienia rośliny te podlewamy miękką wodą o temperaturze pokojowej. Możemy ją wcześniej przygotować. Unikamy zarówno przesuszenia bryły korzeniowej, jak również nadmiaru wody. Azalie są też wrażliwe na przeciągi. Należy je postawić oczywiście z dala od kaloryferów. Nie lubią zarówno ciepłego, jak i suchego powietrza. Nawozimy je umiarkowanie, ale tylko nawozem bez wapnia, ze względu na to, że należy utrzymać niski odczyn pH w podłożu. Może być to zatem nawóz do rododendronów i azalii lub ewentualnie nawóz do iglaków. Azalie, które uprawiamy w naszych domach, często traktowane są jako rośliny jednoroczne, a nie musi tak być. Jeżeli mamy chęci, czas i warunki, możemy je traktować jako rośliny wieloletnie. Do maja trzymamy azalię w domu, w możliwie chłodnym miejscu. Następnie możemy ją przesadzić, pamiętając o zastosowaniu podłoża do rododendronów. Wkopujemy potem doniczkę do ziemi w ogrodzie w półcieniu lub wystawiamy ją na balkon w osłonięte od wiatru zacienione miejsce. Jeśli się tego nie zrobi, azalia raczej ponownie nie zakwitnie. Przed pierwszym przymrozkiem znowu wnosimy ją do jasnego, chłodnego pomieszczenia. I to wszystko na dziś. Kolejny odcinek programu Dom Pełen Kwiatów już za tydzień.